Amerykańskie mamy, przygotowując posiłki dla swoich dzieci, wywołują wiele kontrowersji. Torba słodyczy do szkoły, brajowate potrawki na śniadanie, czy mrożona pizza cięta nożyczkami. W dzisiejszym materiale spróbuję takiej pełnej diety, która będzie się składać z 4 posiłków. Dodatkowo przygotowałem dla was mały challenge. Za każde 1000 polubień pod tym filmem zrobię jeden posiłek w następnym wyzwaniu z tej serii. Widziałem wiele filmików na TikToku, więc to wy decydujecie, ile będzie trwać kolejne wyzwanie posiłków od TikTokowych matek. Pora zrobić zakupy na ten odcinek. Przygotowałem sobie listę i naprawdę wyszło mega sporo produktów. Jestem ciekaw, ile finalnie wydam na tą dietę. Jedno jest pewne, nie odwiedzę jednego sklepu, tylko będę musiał odwiedzić kilka, ponieważ różnorodność tych produktów jest na tyle szeroka. A chciałem się poczuć jak w amerykańskiej rodzince. Dlatego będę się starać odwzorować te posiłki tak dokładnie, jak tylko się da. Pierwszy sklep, do jakiego się udaje, to Oszołom. Chodziłem po alejkach i znajdowałem kolejne potrzebne produkty. Były one tak różnorodne, że trochę czułem się, jakbym robił zakupy dla kilku osób. Znalazłem mrożoną pizzę salami oraz iście amerykańską sałatkę Cezar. Na razie wydałem prawie 135 zł, ale to jeszcze nie jest wszystko. Część produktów okazało się, że mam na chacie, więc spadam jeszcze dokupić ostatnie rzeczy i lecimy z pierwszym posiłkiem. Brakują mi 3 produkty. Taka Fanta w cytrynowym smaku. Brakuje mi też taka czekolada specjalna, więc wpadłem do Dealsa, ponieważ to tu może być. I jeszcze jest jedna taka rzecz, ala ciasto francuskie, tylko w wersji bułkowej, więc to nie mam pojęcia, gdzie znajdę, ale będę szukał. Jest to już chyba 5. sklep, do którego wbijam. Może tutaj się uda. Jedyne podobne, co udało mi się znaleźć, to takie ciasto na croissanty. Myślę, że to jest już mega coś podobnego. Lepiej nie znajdę. Kolejny sklep i w końcu mam. I to nawet w promocji. Cześć to? 4 za taką puszkę. Bierę. Pora sobie zrobić ten pierwszy posiłek. Podsumowując wszystkie wydatki, było to około 150 zł. Nie kupowałem takich rzeczy jak jajka, mąka czy przyprawy, ponieważ mam je w domu, więc bez sensu byłoby to kupować. A też biorę pod uwagę to, że jest kilka składników, które kupiłem i nie wykorzystam ich w całości, ponieważ są to porcje z reguły dla kilku osób, jeżeli te matki robią takie posiłki. Więc biorąc to wszystko w całość, dzień takiego jedzenia oceniam na około 75 zł, czyli połowa tej kwoty, którą wydałem. Myślę, że to jest sporo, kalkulując to, że to są z reguły posiłki dla nastoletnich lub nawet kilkuletnich dzieci, no to 75 zł w przeliczeniu na cały miesiąc robi już całkiem sporą sumę. A to tylko dla jednej osoby. Pierwszy śniadaniowy posiłek wydaje się naprawdę odklejony. Mamy tutaj coś na wzór właśnie tego poszukiwanego przeze mnie ciasta. Jest ono pokrojone na takie kawałki. Teraz bierzemy sobie takie mięso stópki. Takiego mięsa stópki nie znalazłem, to mam po prostu mięso mielone, które, no bo to jest mięso mielone, tylko że w takiej psiej tubce. Ja pierdzielę. I jest ono rozduszane, masło, dodanie troszeczkę mąki, mleko do mięsa. Dusimy to pod przykryciem, dodajemy przyprawy, wbijamy jaja, trzepiemy je, kolejne przyprawy, no i wszystko po wymieszaniu tworzy takiego właśnie omleta, taką jajecznicę. Okej, jest jeszcze dodatek sera, no i taką paszę przygotowaną z patelni nakładamy na te bułki w cudzysłowie i tak się prezentuje cały posiłek. Co to jest? To jest ciasto? I teraz pytanie, jak to otworzyć? Ona to robiła na siłę, bo jakoś... Kurde, nie ma szans, żeby to otworzyć. Co jest? Nie no, muszę to nożem przeciąć, bo nie ma szans. A nie, tu się otwiera, o kurde. Patrz to, tu jest open here. Trochę technologii, człowiek się gubi. Jak strzeliło, co jest? Ej, zajebiste. Czemu ja tego wcześniej nie kupowałem? Człowieku, ja teraz bułki robię w stylu amerykańskiej matki. Ja pitole, niezły kurde chlebek. Dobra, i teraz bierzemy to na takie bułeczki. Okej. Ej, zajebiste ci powiem. Ty, może to jest jakiś game changer. Zobacz, taka bułeczka. Ja pitole, nieźle. To akurat zrobię do frajera, będzie szybciej. Szczerze nie mam pojęcia, na jaki czas w ogóle to wstawić. Daję to na 5 minut, 180 stopni i po tym czasie zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Teraz rozgrzewam patelnię, biorę mięso mielone stópki i lecimy z nim. Na razie bez żadnego tłuszczu, po prostu trzeba je rozdusić, żeby się trochę przypaliło. Kiedy mięso już jest wstępnie obrobione, pora dodać masła. Widzę, że pani amerykańska mama się masła nie boi, więc wjeżdżamy z chamską ilością i dalej wszystko mieszamy. A tutaj aktualizacja bułeczek, 5 minut i taki wynik. Myślę, że jest już fajnie. Ustawiłem jeszcze 3 minuty, nie wiem czy to nie będzie za dużo, po minucie jeszcze sprawdzę. Finalnie zostawiłem na te 3 minutki, właśnie się skończył czas, wygląda to mega dobrze tak naprawdę i pachnie bardzo fajnie. Tutaj masełko nam się już rozpuszcza. Przyszedł etap dodania mąki, ale taka zacierka. Nie wiem co to ma na celu, ale
Robimy krok po kroku, tak jak to ma wszystko być. Amerykańskie mamy nie robią jedzenia tylko dla swoich dzieci, ale również dla swoich mężów. Oni z pewnością teraz śledzą mundial, ponieważ wchodzi on w decydującą fazę i pozostały tylko 4 drużyny w grze. Z tej okazji partnerem tego odcinka jest BetClick, a znajdziecie tam wszystko, co może wam się przydać podczas tego turnieju. Między innymi gra bez podatku 2.0, która jest dostępna cały czas i to na wszystkie sporty. Multiboost w nowej wersji, który podbija potencjalne wygrane, a minimalny kurs zdarzenia łapiącego się do tego to tylko 1,20, a nie 1,35 jak do tej pory. Dodatkowo cały czas w grze jest bezpieczny wynik, czyli jak wybrana drużyna osiągnie prowadzenie 2 bramkami, to zakład na jej zwycięstwo jest natychmiast rozliczany jako wygrana i to niezależnie od końcowego wyniku spotkania. Działa to nie tylko na piłkę nożną, ale również na hokej, tenisa, rugby czy koszykówkę. Trzeba tylko świadomie zaznaczyć tę opcję. Od kilku tygodni śmiga nowa apka BetClick, która jest jeszcze lepsza od poprzedniej wersji, więc śmiało możecie ją sprawdzać. Jeżeli macie ochotę założyć konto, to szczegółowe informacje na temat oferty, jak i kodu szef znajdziecie w linku w opisie tam na dole. No i pamiętajcie, że obstawiać możecie tylko, jeżeli jesteście pełnoletni. Róbcie to odpowiedzialnie i z głową, traktujcie to jako formę rozrywki, aby przyjemniej oglądało się wydarzenia sportowe. A my powracamy do odcinka. Prawdę mówiąc, jestem mega zaskoczony, jak to wszystko pachnie. Naprawdę bardzo ładnie. Ale takie coś na śniadanie jest to trochę dziwne. Może w Stanach po prostu tak mają, że takie chamskie mięso ładują na śniadanko, ale obstawiam, że u nas polskie dzieci nie dojadłyby takiego śniadania. Za bardzo obiadowe to jest. Teraz czas na mleczko. I dajemy to pod przykryciem. Jak to wszystko tak bulgota, pora dodać przyprawy, sól, pieprz i wszystko mieszamy. Teraz do miski wbijamy 4 jaja. Pamiętaj, im bardziej obstrane, tym lepiej. Teraz bełtamy jaja i jeszcze przed włożeniem na... O kurde, czosnek poleciał. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Prymat, zgłaszam reklamację. Co tu się dzieje? Pełno mi czosnku wleciało, no już trudno, niech będzie. Ja pierdzielę, jeszcze pika mi ta kuchenka. Troszeczkę soli, ale nie za dużo, bo od soli się w głowie Bełtamy znowu to wszystko. I teraz przelewamy wszystko. Okej. Na patelkę. Już wyłączyło się. Ja nie mogę, nienawidzę kuchenek indukcyjnych. Czy to się ten pierwszy posiłek nie należy do moich najbardziej udanych i... Ja robię ten posiłek bez dzieci, a teraz sobie wyobrażam, co jakby dziecko koło mnie wstało i... Tak więc powracamy tutaj do robienia. Na tym etapie dodajemy sera. Ona da taką garstkę. I wszystko mieszamy. Pamiętajcie, że zawsze musicie mieć wolne 2 ręce, bo inaczej skończy się to tak. No i kultowy moment nałożenia całego posiłku. W końcu go mam, ja pierdzielę. Jakbym rano miał takie śniadanie robić, to serio... Ona dała 2 bułeczki, z tego co pamiętam. Teraz pora na breję. Tak to wyszło. Dla mnie to wygląda jak jakaś, nie wiem, potrawka mleczna? Albo jak żygi? Ale szczerze daj znać, czy zjadłbyś takie coś na śniadanie. Spróbujemy to nałożyć ładnie, żeby to było American style. O kurde! Dobra, amerykańska matka ręką nakłada na pewno też. I to smakuje mlekiem i mięsem. Dziwnie. Dobra, jeszcze dam. W końcu wiesz, to jest dla 2-letniego dziecka, to musi być spora porcja. Dobra, i teraz porcja jajek. I tak się finalnie prezentuje mój śniadaniowy posiłek. 2 bułki z gównem i jajcica. Jak to mówi klasyk, nie oceniajmy książki po okładce. Zobaczmy, jak to smakuje. Powiem ci, że nie jest aż takie złe. Samo to mięso smakuje dziwnie. W połączeniu z tą bułką dużo lepiej, ale na śniadanie, jeszcze jako dziecko, jajka dobre. No na pewno jest to najdziwniejsze śniadanie. Chociaż czekaj, jakie odcinki robię. Dobra, na tle odcinków może to nie jest jakieś dziwne śniadanie, ale na pewno jest to jedno z dziwniejszych śniadań. No ale nie marudzę. Matka przygotowała, trzeba zjeść. Podsumowując ten posiłek, to był on nawet zbilansowany. Miał sporo białka z mięsa i jajek, ale definitywnie zabrakło tutaj warzyw czy owoców. Na razie ta dieta zapowiada się lekko odklejona. Wszystko opitolone. Na ten moment śniadanko tylko. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać w drugim śniadaniu, w obiedzie i w kolacji. Jest jedna rzecz, której za dobrze nie oszacowałem i to jest nawodnienie. W żadnym z tych filmików, w sumie poza tym, który teraz będę robił na drugie śniadanie, nie ma mowy o żadnym piciu, więc wydaje mi się, że najbardziej rozsądne będzie tutaj picie wody. Nie wiem, czy amerykańskie mamy w większości dają te napoje słodkie dzieciom, czy jednak wodę, więc i żeby już nie było za bardzo kontrowersyjnie, będę pił dzisiaj głównie wodę, no ale będą wyjątki, ponieważ właśnie na ten posiłek jest jeden słodzony napój. I to niezwykły, tylko ten, na który
którego polowaliśmy, ta Fanta. Zobaczmy, co wchodzi w skład takiego drugiego śniadania. Mamy cytrynowy napój Fanty, jest jeden Kinder Cards, cała duża czekolada, to nie jest 100 gramowa, to jest większa czekolada niż 100 gramów. Są takie serki okrągłe, serki podłużne, kanapka z szynką, więcej serków i 2 małe paczki chipsów. No powiem Ci, że grubo. Liczę, że to jest bait i że to nie jest prawda, bo jeżeli faktycznie dzieci w Stanach tak jedzą, może dlatego one takie są grube. Te dzieci. No i tak się finalnie prezentuje mój drugi posiłek, drugie śniadanie. Odpalamy sobie Fantę. W końcu coś do picia. Kanapka z szynką. To, szczerze mówiąc, mega polskie. Każdy przez to przechodził w szkole, chyba że jest jakieś dziecko wegańskie. Ilość dziwnych rzeczy, które tutaj się pojawia, jest naprawdę przeogromna. Tak naprawdę jakiekolwiek wartości, jakiekolwiek białko, to ma właśnie ta kanapka z szynką. Więc muszę ją jeść z dużą ostrożnością. Reszta pożywienia to niezły syf. Oczywiście syf w cudzysłowie, ponieważ jeżeli takie produkty są jedzone przez dzieciaki rekreacyjnie, no to nie są aż takie złe. Jesteśmy tylko ludźmi, każdy może zjeść sobie czasem coś niezdrowego, ale sorry. Chipsy, czekolady, ciastka, ten ser to też nie jest najzdrowszy wybór. No i kanapka z szynką, najlepsza z tego. Napój można byłoby zamienić na wersję zero, ponieważ w takiej puszce bezsensownie dodaje się kolejne 100 kalorii. A po co dzieciakowi kolejne 100 kalorii z cukru, jak dostaje 150-gramową czekoladę? Ej, to ma takie fajne tutaj osobne czekoladki, ale z jednej strony to wygląda trochę jak rozpieszczanie u babci. Nie wiem, czy kojarzycie takie akcje, że jeździliście do babci, do dziadków. Mieliście takie śniadania. I to szkoda. Limited Edition Strawberry, biała czekolada. Specjalnie szukałem właśnie podobnej, jak była na tamtym TikToku. To była biała z dodatkiem owoców. Jakie to jest dobre, serio. Boba. Tak naprawdę jedna taka cząstka czekolady ma 200 kalorii, czyli jest to odpowiednik 2 puszek słodkiego napoju. Czyli zjadając to, wypijam 2 puszki Fanty. Cześć? A dobre. Myślę, że dzieciakowi śmiało by starczyła taka jedna porcja, no ale obżeranie się słodyczami w Stanach jest coraz bardziej normalizowane. No i myślę, że jest to uważane jako zwykła przekąska. Po tej czekoladzie mega mnie zasłodziło. Ja aż chętnie zmienię sobie na coś kwaśnego. Za słodkie, za dużo, zęby mówią ała. Zobaczmy sobie teraz te serki. One są z Simpsonami. Kojarzę te serki, ale nie pamiętam, czy kiedykolwiek w ogóle je jadłem. Za dzieciaka pamiętam, że był to taki święty gral i dużo osób widziałem na filmikach, że niepoprawnie to zjada, ponieważ zjada już to w takiej formie z opakowaniem. A to się otwiera. Czy tylko mi to przypomina świeczkę? Zobacz, serek. Żółty ser, tylko taki bardziej kremowy. No to sorry, poprawiam się, no bo tu mamy jeszcze białko, więc w sumie jako przekąski, no to nie jest złe. Jakie makrosy to ma? 24 fatu na 100. To jeszcze nieźle. I tutaj podobna sytuacja. Jeden serek ma 62 kalorie i jako jedna taka przekąska jest spoko. Jeść sobie serek, zaspokajasz głód, ale dokładając kolejne, robi się już przesyt. Pozostając w serowym temacie, lecimy sobie z tymi serowymi pałeczkami, zobaczymy, czy one będą lepsze, czy nie. One są takie dwukolorowe, nie chcą wyjść z tego plastiku. One są takie dwukolorowe, trochę jakby połączenie sera mozzarella oraz cheddar. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz serowy gibek, to będę wiedział, że oglądasz do tego momentu. Lepsze, szczerze mi to bardziej smakuje niż te Simpsonowe. To wjeżdża fajnie. To sobie połączę z jedzeniem chipsów. 2 małe paczki, całe szczęście, że małe. Jedna paczka 200 kalorii i druga paczka również 200 kalorii. I znowu to jest spoko. Jedna paczka, widzisz, 200 kalorii. 2 to już jest 400. I łącząc to wszystko, dużo kalorii wjeżdża. Według mnie tak naprawdę jest tutaj połączenie przekąsek dla co najmniej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dzieciaków na pewno. Pamiętaj, serowy gibek. Zobaczymy lejsy wersji karbowanej. Papryka. Nieźle. Dając taki zestaw dzieciom do szkoły, od razu narażamy je na otyłość i słabą relację z jedzeniem. Takie produkty powinny być dodatkiem, a nie głównym posiłkiem dla najmłodszych. Pyk, pyk, pyk. Wszystko prawie zjedzone. To do picia jeszcze Fanta. I oczywiście zostały Kinder Cardsy. 2 sztuki w środku. Znowu traktuję to jako przekąskę. Ej, to jest genialne. Uwielbiam. Jak to gładko wchodzi. Do picia została tylko Fanta. 2 z 4 posiłków zjedzone, jeszcze obiad oraz kolacja, a tak naprawdę ja, ponad 80-kilowy mężczyzna, ma już
Naprawdę? Okej. Obstawiam, że kalorycznie wystarczyłoby mi to na cały dzień. A co dopiero być dzieckiem? I to jeszcze takim młodym. No ale w Stanach, więc spokojnie. Słuchajcie, przyszedł czas na trzeci posiłek. Teraz robimy sobie wersję, która była przygotowywana dla 12 osób. Babka robi tutaj pizzę, mrożoną pizzę. Jest ona w wersji z salami. Dosypuje tutaj jeszcze dodatkowego sera. Następnie przygotowuję tutaj owoce. Widzę, że to są w wersji takiej leśnej. Czyli mamy maliny, mamy borówki, jakieś jeżyny. No jest kukurydza. Kukurydza będzie podgrzewana. Nie wiem w sumie po co się podgrzewa kukurydzę z puszki, skoro ona jest taka gotowa do jedzenia. Każdy dostaje po kawałku, czyli dla mnie będzie to jeden kawałek pizzy, jeden musik, owoce oraz kukurydza. Przygotujmy to. Ok, czyli z tej pizzy wykrajamy sobie kawalindek. Zrobimy sobie taki większy kawałek pizzy. Jednak tutaj powiedzmy, że jestem większym dzieciaczkiem. Ale zamrożona, co jest grane? Okej. Taki kawałek pizzy będzie odpowiedni. Zanim dam go do frajera, oczywiście trzeba dać tu jeszcze dodatkowego serka. Biorę taki miks mozzarella z cheddarem. Okej, dajemy sobie tutaj elegancko. 7 minut i do frajera. Od razu przymywam sobie owocki, borówki, maliny oraz jeżyny. Taki miksik. Tak więc jeżeli chodzi o mój trzeci posiłek, lecimy tutaj z wielkim kawałkiem pizzy. Mamy tutaj taki musik oraz porcję owoców, jak i warzyw. W teorii jest to bardzo zbilansowany posiłek. Jedyne co bym powiedział, to brakuje tutaj troszeczkę białka. Jeżeli byłbym taką amerykańską mamą i miałbym to podać swojemu dziecku, to na pewno dorzuciłbym tutaj jakiegoś kurczaka albo szynkę, jeżeli chodzi o dodatek na tę pizzę. Taki musik jest spoko. Uważam, że jeżeli chodzi o to, co mamy tutaj, to naprawdę nie jest aż tak źle. Zastanawia mnie tylko ta kukurydza. Wydaje mi się, że po prostu chciała tutaj babka na siłę wykorzystać to, żeby były tutaj warzywa i dała kukurydzę. Tak więc na papierze jak najbardziej zdrowy posiłek. Lecimy sobie z kawałkiem pizzy. Całkiem przyzwoity, lekko pikantna. Te małe kiełbaski pepperoni są naprawdę fajne. Takie właśnie lekko przypalające. Wjeżdżam w kukurydzę. Ta kukurydza w połączeniu z tą pizzą daje taki klimat pizzy farmerskiej. Tylko brakuje jeszcze tutaj mięsa. Porównując te trzy posiłki, to ten zdecydowanie wygrywa. Nie jest on doskonały, ale pokazuje, że nawet zwykłe dodanie owoców czy warzyw do posiłku już sprawia, że jest on dużo zdrowszy. I znowu nie jest tutaj to precyzyjnie pokazane, co ja mam pić w tym posiłku. Ewidentnie brakuje tutaj picia. Ale wjadę sobie w musik. Jabłko, banan, buraki. Nawet z warzywami się trafił. Z rolnictwa ekologicznego. I owocki, jeżyny, kozak. Maliny trochę mniej lubię, bo wchodzą pestki w zęby. Borówki, mega kozak. Wszystko zjedzone, 3 z 4 posiłków zaliczone. Po tym posiłku jestem naprawdę mega ciekawy kolacji i prawdę mówiąc, jestem już nasycony. Naprawdę taka ilość kalorii, jaką miałem w tych 3 posiłkach, myślę, że starczyłaby mi spokojnie na cały dzień, ale kolacja, makaronowo-serowa kolacja. No to obczajmy sobie kolacyjkę. Babka ma cały gar makaronu z serem. To jest taki mac and cheese amerykański. 2 chochle, w sumie to 1,5, ale powiedzmy, że 2, zaokrąglimy wzwyż. Te talerze mi trochę przypominają takie tace do pieczenia, w ogóle są tak porysowane. Czy oni je jedzą na tacach do pieczenia? Są nuggetsy, też 2 chochle i sałatka. Zrobiła sałatkę, ale to jest chyba taka sałatka Cezar. Trochę wygląda na kupną i po prostu włożoną do miski. Czyżby tak było? Wydaje mi się, że mogło tak być na pewno. Przygotujmy to. Specjalnie zakupiłem taki makaron do mac and cheese z prężynki. Woda na makaron właśnie wstawiona. Nuggetsy są tutaj właśnie przygotowywane. A tutaj sobie przygotuję słynną sałatkę Cezar. Zrobimy sobie ją w tym pojemniczku. Sosik Cezar. Cyk. Kurczaczek, ser oraz grzanki. Bang. I wszystko elegancko do wymieszania. Dobra, makaron ugotowany. Dodaję teraz mleczka. Oczywiście trzeba dodać sera. Damy trochę więcej, żeby był faktycznie serowy makaron. Do tego sól, pieprz. No i ten czosnek. No i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Tak to się mniej więcej prezentuje. Na górę dodałem jeszcze parmezanu i finalnie taki serowy makaronik wyszedł. Pora to nakładać. Tam były 2 chochle makaronu. Pyk. Jeszcze damy trochę, człowieku. Nuggetsy.
No i sałatka. Jaki talerz, cześć to? Bowl kolacyjny matki z Ameryki. Pora wjechać w ten posiłeczek, szczerze mówiąc wygląda to Mega zaskakująco. Teoretycznie znowu na papierze mamy zdrowy posiłek, sałatka, makaron, proteiny, ale w wersji takiej mocno naciąganej. Prawdę mówiąc, nie wiem z jakiego przepisu był robiony ten makaron, ten robiłem trochę po swojemu. Więc akurat o ten przepis i o te składniki jestem spokojny, ale równie dobrze mogło to być robione z paczki. Nie zdziwiłbym się. W końcu większość posiłków w Stanach wygląda właśnie tak, że z paczki jest przerzucane na talerz i serwowane jako swoje. Na tle tych posiłków, które mieliśmy wcześniej, to ten nawet nie wypada źle. Myślę, że największym problemem w tych amerykańskich dietach są ilości. W głównej mierze są to diety kierowane dla osób właśnie w wieku nastoletnim albo nawet kilkuletnim, a porcje, jakie są przedstawiane, są po prostu gigantyczne jak na taką małą osobę. Zdecydowanie posiłek 3 i 4 robią robotę, ale jeżeli chodzi o zbilansowanie, to nadal jest to dalekie od posiłków, jakie mogłyby być serwowane. Nie wiem jak to jest z pozostałymi krajami, więc dajcie znać, czy chcecie materiał, gdzie sprawdzam na przykład posiłki polskich matek lub totalnie innych krajów. Wszystko opitolone, myślę, że diety od polskich mam byłyby dużo lepsze.